Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Nie jest łatwo wykonać gliniane naczynie, które do czegoś by się nadawało. Zapytajmy może eksperta, jak się to w ogóle robi. Zapraszam Was na odcinek specjalny z udziałem naszego zaprzyjaźnionego ceramika Adama Soboty, który sprawę glinianych naczyń naświetli nam dokładniej. Zostańcie z nami. When you're sad and blue and everything is putting you down, you know the world keeps spinning around. You know you're not alone. Cześć. Do tej pory opowiadali wam jakieś pierdoły straszne, nudne o herbacie. A czymże jest herbata, jeżeli nie możemy się napić z jakiejś pięknej czarki? Ja wam dzisiaj pokażę, jak się to robi. Jesteśmy w pracowni. Żeby rozpocząć toczenie, musimy najpierw mieć glinę. A żeby mieć glinę, trzeba ją najpierw wykopać. Na moje szczęście mieszkam na takim terenie, że gliny jest tyle, że mam jej więcej niż Gazprom gazu. A w dodatku, po wykopaniu jest w takich ładnych paczkach 10-kilogramowych. Odcinamy całkiem spory kawałek. To będzie mniej więcej jedna czarka. I teraz glinę musimy odpowietrzyć, bo czasami w środku są pęcherzyki, które w czasie toczenia będą nam deformować czarkę, a gdyby zostały nawet w czarce, to może je rozerwać w piecu w wyniku działania ciśnienia. Jest do tego oczywiście specjalna maszyna, ale jest strasznie droga. Robimy to mniej więcej dokładnie tak samo, jak odpowietrza się, jak robi się ciasto, zagniata się ciasto. Taka glina dopiero co wykopana z kostki ma mało pęcherzyków, więc specjalnie się nie napracujemy. Ok. Przygotujemy sobie kulkę. Którą za chwilę rzucimy na koło garncarskie. Rzucamy na koło, mniej więcej na środek. Przylepiamy mocno do koła. Koło uruchamiamy na najwyższych obrotach. Tu mamy taki pedał do regulacji prędkości. Wody. Dużo wody. Dużo. I teraz cała sztuczka polega na tym, żeby wycentrować glinę. Tak, żeby gładko chodziła i dłonie przestały tańczyć. Widzicie? Dłonie już są prawie że spokojne. Możemy jeszcze trochę poprawić. Teraz glina już chodzi gładko. A skoro chodzi gładko, możemy ubrać już z góry coś takiego. Teraz troszeczkę zwalniamy obroty, ale tylko troszeczkę. Znowu wszystko moczymy i wpychamy kciuki do środka. Także tworzy nam się wnętrze czarki. To już jest zrobione. Znowu dużo wody. Zaczniemy pracować z boku. Ja niestety jestem praworęczny, w związku z tym muszę to robić z tej strony. Góra nam się troszeczkę zdeformowała, więc ją wyrównamy. Znowu moczymy. Teraz koło zwalnia już
naprawdę na wolnych obrotach wszystko powinno się odbywać. Teraz jest kwestia tylko wykończenia czarki. Zbieramy nadmiar wody. Na bardzo wolnych obrotach możemy pozostawić ślad po palcach, a nawet robić różnego rodzaju deformacje. I w zasadzie czarka jest gotowa. Musimy teraz tylko wyczyścić, zadbać o wykończenie krawędzi, zebrać niepotrzebną wodę ze środka. Ok. Myjemy ręce. Bierzemy żyłkę. Odcinamy czarkę od reszty i delikatnie usuwamy ją z reszty gliny. I taka czarka musi teraz postać przynajmniej 1 dzień, w zależności od temperatury zewnętrznej, żeby zdębiała. Czarka powstała parę dni, jest już zdębiała, nie deformuje się, w związku z tym możemy ją obtoczyć, czyli zrobić stopkę. To wam zaraz wszystko pokażę. Czarkę ustawiamy mniej więcej na środku koła i przy pomocy igiełki rysujemy sobie kreseczkę. Dzięki temu widzimy, czy czarka jest dokładnie centralnie na kole. Jeżeli nie jest, możemy ją odrobinę przesunąć. Czarka ustawiona. Robimy wałeczek z miękkiej gliny i czarkę dokładnie przylepiamy do koła, tak żeby podczas obtaczania nam nie spadła z koła. Przymocowana, siedzi. I teraz weźmiemy narzędzie. To jest taki nóż do obcinania. Są o różnych kształtach. I takie. I takie. Sztuczka polega na tym, żeby zebrać nadmiar gliny. I ukształtować stopę. Musimy pamiętać, że tu mamy tylko określoną grubość dna. Nie możemy pojechać za daleko, bo wtedy nam to wpadnie do środka i będzie katastrofa już po czarce. I ten napis sobota też na toczącym się piszesz? Tak, tak. Okej. Możemy postukać, także wiemy po dźwięku, że grubość jest odpowiednia. Wygładzić. Tadam! Stopę robi się po to, że jak czarka pójdzie do pieca i na nią zostanie nałożone szkliwo, to miejsce nie może być poszkliwione, ponieważ szkliwo podczas procesu wypału zaczyna się topić i wtedy czarka by nam się przylepiła do płyty piecowej i nie oderwalibyśmy jej. Gotowe? I teraz rzecz najważniejsza.
ta rzecz decyduje o tym, że jest to prawdziwe dzieło sztuki, czyli podpis artysty. Sobota. Czarka po obtoczeniu ze stopką, z autografem i ta sama czarka po wypaleniu. Trzeba ją, taką ceramikę po wyschnięciu odpowiednim wkładamy do pieca i wypalamy w temperaturze około 1000 stopni. I ona już jest po pierwszym wypale przygotowana do szkliwienia, czyli nałożenia glazury, jak się to kiedyś nazywało. A tu w środku jest szkliwo. Po opakowaniu z mozzarelli, opakowania z mozzarelli są najlepsze. Zasłoniłem producenta. Szkliwo wygląda tak. Nie odzwierciedla tego, co powstanie po wypale. Musimy je teraz mocno wymieszać. Tak, żeby miała taką konsystencję takiej śmietanki. Musimy dodać odrobinę wody. Trochę to przypomina gotowanie, nie? Tak. Szkliwo jest gotowe. Okay. To jest szkliwo turkusowe, którego nie znoszę, ale na prośbę operatora ta czarka zostanie pokryta tymże szkliwem. A najpierw, ważne. Takie czarki bardzo często osiada na nich pył. Ten pył musimy bardzo dokładnie z czarki zmyć. Ponieważ jeżeli byśmy tego nie zrobili, to w czasie procesu wypału mogą się porobić na szkliwie różne paskudztwa, których nie chcemy. Czarka umyta. Pędzel gotowy. Szkliwimy. Także, żeby całe wnętrze bardzo dokładnie zostało tą śmietaną pokryte. W zależności od tego, jakie to jest szkliwo, czasami trzeba grubiej, czasami cieniej. To już wszystko zależy od tego, czego używamy. Teraz jedziemy na zewnątrz. Teraz ważna rzecz. Po to robiliśmy stopę. Tutaj nie może być szkliwa. Szkliwo musimy dokładnie zetrzeć. Dobrze jest też zetrzeć je z tej zewnętrznej części stopki. Ponieważ gdyby szkliwo zaczęło ciec w piecu, co się często zdarza, no to pięknie. Gotowe. I taką czarkę wkładamy do pieca na 5,5 godziny. Poszkliwiona czarka zostaje załadowana do pieca. Ta zamrażalka to jest piec stary, gazowy, gdzie są takie dwa palniki. Zaraz wam pokażę. Ale te dwa palniki po zapaleniu idą pod piec. Wewnątrz pieca są dwa otwory, przez które dostaje się do środka płomień. Proces wypału tego drugiego trwa mniej więcej 5,5 godziny. I ta czarka, którą przed chwilą włożyłem do pieca, poszkliwiona, po 5,5 godzinach wygląda tak. Ma na sobie paskudne, turkusowe szkliwo. Tyle by tego było na dzisiaj. Robota zrobiona, czarki wytoczone, wypalone. Zapraszam na czajnikowy.pl albo na moją stronę art-ceramika.com i na YouTube i łapki w górę. Nara. 'Cause
all the bad is gone, just sing this song, you'll never ever be alone. So shine, shine, shine. You know the